Hallo en welkom op ons kanaal. Witam Was, tak jest. My już, jak widzicie, w domu, ponieważ jeszcze nie zdążyłem do końca nagrać. Gdzieś tam wspomniałem w jednym filmie, że już wróciliśmy. Także my już wróciliśmy, nie było nas prawie 2 miesiące chyba w domu, takie niecałe. No, gdzieś koło tego, prawie 2 miesiące nas prawie nie było. Także ujechaliśmy, kawał kilometrów za nami. Tak, cośmy zrobili. Także byliśmy i w Holandii, jak widzieliście na filmach. Byliśmy i na Węgrzech, głównie w Budapeszcie byliśmy praktycznie cały czas. Ale co zmieniło dla mnie w Holandii i co zmieniło do niego w Holandii? Dla mnie, dat is niet het Nederland wat ik ooit verlaten heb. Dat is compleet anders geworden. Dla niej to już po prostu całkiem inna Holandia niż kiedyś, kiedy ostatnim razem stamtąd jeszcze wyjeżdżaliśmy. Nie, kiedy opuściła Holandię, tak, dokładnie, czyli to jakieś 16 lat temu, to dla niej to już nie jest ta sama Holandia. Absolutnie nie. Tam się bardzo dużo dla niej pozmieniało. No cóż, widać, że jest po prostu różnica na gorsze. Się troszeczkę różne rzeczy pozmieniały. Widać to na przykład też i po samochodach. Tam kiedyś nie było czegoś takiego, żeby ludzie mieli malutkie samochody, jakieś takie stare samochody, które się tam trafiają. Tam to była rzadkość. Teraz tych samochodów jest tam bardzo dużo. Czemu? Ponieważ wprowadzono tam już też ten podatek taki środowiskowy od samochodów, wiecie, środowiskowy, że po prostu muszą to opłacać. Czym cięższy, bo u nich to jest na wagę, czym cięższy samochód, tym po prostu muszą więcej płacić tam podatku. I to wcale nie są małe pieniądze, które tam były i teraz jeszcze im dołożono więcej. Także no, większość ludzi po prostu przesuwa się na coraz to mniejsze samochody, co jest też troszeczkę i takie bezsensowne jak gdyby. Tak, bo na przykład kiedy mamy samochód, który ma wagę 1000 kilo, tam siedzimy 5 ludzi, które mają, każdy osób ma 120 kilo, na przykład 5 razy 120, to jest 600 kilo ekstra. To samochód, który ma tylko 1000 kilo na wagę. Gdzie jest ten rozum? To nie jest normalnie. No tak, a dzisiaj ludzi z nadwagą nie brakuje, ponieważ jest ich dość sporo i ciągle przybywa. Także no cóż, bo są też takie przepisy, właśnie gdzieś to czytałem, że tutaj też jakieś tam dodatkowe prawo jazdy się szykuje, jak będzie auto za ciężkie, różne jakieś dziwne rzeczy kombinują. Tu znowu coś mówią, że nie chcą sprowadzać tych ciężkich aut z USA, że chcą zabronić, to tam wszystko ta Unia Europejska szaleje tutaj całkowicie z tym wszystkim. No cóż, najpóźniej będzie takie coś, że będzie w maluchu jechać 5 takich wielkich gości, no to wiadomo, że to auto nie jest zrobione na takie ciężary, hamulce nie są przystosowane do takich ciężarów, no wiadomo, że jak ktoś jest bardzo duży, to musi mieć większe auto, albo po prostu schudnąć, jedno z dwóch. No tak, ale większość ludzi nie chcą schudnąć, bo od ten moment oni wiedzą doskonale, oni mają nadwagę, cukrzycę i tak dalej, i wszystkie inne rzeczy, jak niski level testosteron, albo facetów mają za dużo estrogenów i tak dalej, ale wiesz co, mnie to w ogóle nie interesuje, albo ludzie mają problemy na zdrowie, bo to nie jest mój problem. Mój problem jest, ja jestem atakowany, bo ja mam cały inny styl życia. I to nie jest, jestem na karniworze. I w ogóle nie jestem na diecie, bo diecie jest tylko krótki czas. Ja zmieniam cały czas mój styl życia. Ja ulepszę mój form. I to jest tylko i wyłącznie na moje ręce. Dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. To jest po prostu jej decyzja, jej odpowiedzialność i ona sama sobie ustawia. I cały czas ja mówię, nie śladuj nas. Bo ja cały czas mówię, ja też mam takie rzeczy negatywne, na przykład ja preferuję, ile razy ja to mówiłam do niego, ale... No, ja nie. To nie moja bajka. I to jest jego decyzja.
to nie jest mój wybór jest inaczej, ale to jest jego wybór i ja też mogę mieć rozum, po co on to nie chciał. Tak. Ale wróćmy z powrotem do tematu. Tak. Dużo się zmieniło. Też udało mi się odwiedzić jednego kolegę, którym tam pracowałem 16 lat temu. Był jeden wieczór i po prostu mówimy, ach, podjedziemy. Nie mieliśmy tam daleko. Mówię, podjadę, zobaczę, może już tam jeszcze ktoś będzie ze starej ekipy robić. No i rzeczywiście okazało się, że tam jeszcze robił 16 lat, już ponad tam siedzi. Tak. Także no, czapki z głów i też właśnie mówi, tu Polaków już nie ma, mówi praktycznie. Mówi, zostałem ja, został jeszcze tam ktoś, jeszcze ktoś. Mówi, to jest tyle. Mówi, już nie ma tam Polaków. Polacy już coraz mniej chętnie tam jeżdżą. Wyjeżdżają znowu do innych krajów, gdzie jeszcze więcej można zarobić, a tam zaczynają się zjeżdżać po prostu inni pracownicy, nie będę mówić nawet jacy, ale co ciekawe, ci się potrafią zorganizować z tego, co od niego usłyszałem, bo jak im coś nie pasuje, mieli za mało pieniędzy zapłacone czy coś, to po prostu robią strajk i nie pracuje z nich żaden. I albo się firma nad nimi ugnie i spełni ich żądania, albo oni się po prostu pakują do busa i już za pół godziny są w innej firmie, już tam pracują. No, czegoś takiego Polacy nigdy nie robili w Holandii, bo nie było po prostu takiej organizacji u nas, żeby coś takiego wymyślić i coś takiego zrobić, bo zawsze ktoś się tam bał, a no my to nie, bo później nas zwolnią, wszystkich wyrzucą nas. No tak, rynek był przepełniony i tak dalej, a teraz się okazuje, że zaczyna ludzi brakować w Holandii do pracy. I co ciekawe, co zauważyliśmy, stacje benzynowe zamknięte. Możesz sobie zatankować, kartą zapłacić przy dystrybutorze i to było popołudniami przeważnie i po prostu na drzwiach pisała kartka, przepraszamy, ale ze względu, że nie mamy personelu, stacja jest nieczynna. Czyli nie mogłeś wejść do środka, nie mogłeś na przykład skorzystać z toalety, nic tego, mogłeś sobie tylko zatankować i pojechać, tyle. Ponieważ nie mają ludzi do pracy, zaczyna im ludzi po prostu brakować. Tak, również słyszałam i to było jeden sklep w Nijmegen, drugi sklep był w Arnhem, van twee onafhankelijke vrouwen die elkaar totaal niet kennen. Tak, dwie różne kobiety, które w ogóle siebie nawzajem nie znają, to było w dwóch różnych sklepach, no. Ale dwóch holenderskich kobiety są i obydwa, oni mówią ganz genau tak samo. O, bardzo przepraszam, ja już mówię wam trochę po niemiecki. Bardzo przepraszam, bo ja nie jestem jak ten... Tak, nam się wszystko poprzestawiało, bo myśmy tyle języków musieli mówić po kolei tam, że to głowa mała. Tak, bo tu po skończę, tu po holendersku, tam po niemiecku, tu po angielsku, tu znowu po węgiersku próbować. I w jeden dzień, w pewnym momencie 4 języki żeśmy mówili w krótkim czasie. Tak. I w końcu już na koniec gdzieś tam z kimś rozmawiałem, już mi się te języki całkiem pokręciły w głowie. Tak, ale tam przyjdą też ludzie od innych krajów i ja absolutnie nie mówię teraz od Polaków. Absolutnie nie. Ani złe słowo od mojej strony do Polaków. Ale tam przychodzi inni ludzie od innych krajów. Oni dostają za darmo pieniądze, za darmo appartement, za darmo meble, za darmo jedzenia i oni ze maken alles kapot. Wat ze krijgen, alles. En ook nog eens toch psują po prostu wszystko, co dostali. Ta jedna pani nawet kiedyś tam do nich mówiła, mówi, no przyjechaliście tu do pracy, przyjechaliście tu robić do tego, dostajecie wszystko, a jeszcze to psujecie. No i po co to tak? No ale oczywiście odpowiedzi nie dostała. Także no, jest tam ciekawie. Jednak co mnie bardzo ciekawi, ponieważ tam dużo też się pozjeżdżało z różnych krajów, różnych takich, wiecie, co się byle gdzie to zjeżdżają, tam są te różne takie dziwne kryzysy na granicy, że tu tam tego, tam jest pełno, a im brakuje ludzi do pracy. Im brakuje ludzi do pracy. I gdzieś tu słyszałem taką śmieszną wypowiedź teraz, no, my tu potrzebujemy 1 000 000 takich ludzi wziąć tutaj do nas, bo my mamy 1 000 000 stanowisk, które możemy obstawić pracą. To weźcie sobie przykład stamtąd, oni nie mają ludzi do pracy, a zjeżdżało się ich tam pełno. Halo? Bo oni nie przyjechali tam pracować, tylko po pieniądze przyjechali, to jest inne. Przepraszam, tu w Polsce też są ludzie bez pracy,
po co, ja jestem Holanderka, tak? Ale po co ten facetów, którzy to mówią, no zbierajmy 1 milion, bla, 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 bla. Po co? Nie, najpierw wy Polacy na pierwszym miejscu jest wasz kraj. Wy jesteście na najpierwszego miejsca od wszystkich innych ludzi, którzy też żyją tu. Wy jesteście, wy macie prawa na pracę i nie ludzie od innych krajów. To nie jest żart od mojej strony, ja wiem doskonale, co ja mówię. Bo kiedy ja zobaczę teraz w świecie, gdzie jeden siostra od mojej matki żyje, ona ma teraz 86 lat i ona żyje w takiej regionie, ona potrzebuje ekstra ludzi do niej, że ta Sobocka, etc. Żeby zakupy zrobili i tak dalej. Bo to jest ryzyk fizyk do niej, kiedy ona idzie do sklepu. No. Tak samo jest teraz, to jest duży czas już we Francji, już też startowało w Anglii, w Holandii, tam w Amsterdam, kiedy Holendrów myślają, policja tam ma prawa, nie. Amsterdam jest w ręce mafii. No i to, co jest grane w Szwecja, Anglia, Francja, w krótki czas to jest również w Holandii. No. Bo oni nie myślają, naprawdę oni nie myślają. Czy wy, Polacy, ja mam teraz pytanie do was, czy wy chcecie tak samo sytuację na ten inny krajów? Ja myślę, nie. No, mogłoby być ciekawie. Bo... No, także wesoło w każdym razie. No i co, później z Holandii pojechaliśmy do Budapesztu. Tak, ale... Tam no, wszystko na nogach było robione. Samochód, parkowałam samochód tam na dole, na garaż. Nie używałam samochodu tam. Ja też absolutnie nie. On też nie. Ale po co my nie używamy samochodu tam w inny kraj, innym miastu? Po co nie? Przede wszystkim przez to, że ulice, no to może być głupi powód, ale są bardzo wąskie. Nie znamy tego miasta, dużo jest jednokierunkowych. W samym dojeździe już nawigacja potrafi, i to dwie nawet różne nawigacje mieliśmy włączone, bo już widziałem, co się zaczynało dziać, że już mi gdzieś mówi, że mam tutaj jechać, a tam się nie da jechać, bo to by było pod prąd, więc były dwie nawigacje włączone i obydwie zaczynały pawiana świrować po prostu na tych ulicach. Może zmienili po prostu tam tory i nie były jeszcze zmienione na nawigacjach, ale jak już mnie pod prąd zaczyna puszczać, to już mi się po prostu odechciewa nawigacji, więc po prostu postanowiliśmy, że odstawiamy samochód, nie ruszamy go. Drugi powód, właściwie trzeci powód, to jeszcze jest taki, że Budapeszt jest takim miejscem imprez. Się zrobiło to. Tam był poniedziałek, wtorek był spokojny, tak jeżeli chodzi o wieczór. Tak troszkę spokojnie, to nie było całkiem spokojnie, ale już tak ciut spokojniej było. Ale od środy już się zaczynało coraz więcej, czwartek jeszcze więcej, piątek, sobota, to już totalny tłum na ulicach, wszędzie pełno, tak. Obojętnie czy by nie były deszczy, czy by coś innego tam nie było, czy zimno, czy ciepło, to ich nie obchodzi. Tam ulice pełne, bary pełne, że się ludzie nie mieszczą, stoją na całym chodniku. Myśmy mieszkali pod jednym takim, myśmy w dwóch różnych miejscach mieszkali, tam musieliśmy się przeprowadzać jeszcze z miejsca na miejsce, tak żeśmy wracali, wieczorem, druga w nocy gdzieś, nie, była tego jednego, pełne, musieliśmy się po prostu przeciskać, aż w końcu żeśmy ulicą już kawałek poszli, żeśmy ich obeszli, żeby w ogóle wejść do naszej klatki, gdzie mieliśmy być, bo się po prostu nie dało. Klatka. Klatka schodowa, no i po prostu nie dało się wejść do środka, tyle ludzi było na chodniku, trzeba było ich obejść wszystkich dookoła. To był tylko jeden taki bar, który tam był, a tych barów jest pełne. Może aby nie skłamać, co 5-6 metrów może się zdarza, że jest bar, także jest ich tam cała masa, wszędzie pełno, różne ulice,
tu dyskoteka, tam dyskoteka, bo na tym pierwszym miejscu przy dyskotece jeszcze mieszkali, Tak. tośmy sobie mogli drzwi otworzyć, tam na klatce schodowej, tośmy mieli muzę w środku w domu. Bo cały czas naparzało do 3, 4 rano, non-stop muza leciało, także no, tam Tak. cały czas impreza. Ale on czuje bardzo dobrze w Węgrzech. No, Naprawdę. tak spokojnie, fajnie tam nawet mi się podobało. Poznaliśmy tam też dużo różnych ludzi ze Słowacji, poznaliśmy tam w windzie nawet, bo mieszkali w tym samym miejscu co i my. Z Irlandii. Anglia, Manchester. Tak, no z Anglii też. A, No i właśnie śmieszne było to, że większość z nich przyjeżdża właśnie do Budapesztu, bo jest taniej. Przyjeżdżają na weekend poimprezować, bo jest taniej, nam powiedzieli. tak. Czemu jest taniej? Nam powiedzieli. Powiedzieli nam, że jest taniej, bo u nich są inne waluty. Głównie tam też w jednych krajach, z którymi też rozmawialiśmy, to było euro. I u nich jest taniej po prostu. Znaczy w Budapeszcie było taniej niż u nich. Połowa tego. No Węgry mają swoją własną walutę, tak jak i my mamy złoty jeszcze tutaj, na Tak. szczęście. To też może się za niedługo już zmienić, czego nikomu nie życzę, bo jak nam wrzucą euro, a popatrzmy sobie na inne kraje, popatrzmy sobie na Holandię, na Niemcy. Bo w Holandii widziałem. Tak, Holandia miała wcześniej guldeny, nie? I tam tak, były, gulden. gulden to było połowa eura, nie? Z tego co dobrze pamiętam. Tak, mniej niż. No nawet mniej niż. Co Tak. tam później się zrobiło? No to co? Wymienili ceny. Po Aha, prostu, czyli co? Wypłata została przeliczona według cennika, czyli miałeś o połowę mniej wypłaty, ale ceny w sklepach tak powoli zaczynały się równać do tego euro. Czyli tak jakby to pomyśleć na nasze, to po prostu dostaniesz 4 razy mniej wypłaty, a ceny zamienią złotówki na euro w sklepach i tak to wyglądało. tak. I to usłyszeliśmy w kilku krajach już po prostu, że to tak wszędzie mniej więcej tak wyglądało. Że Tak. to wszędzie zostało po prostu zamienione. I Czyli zamiast 4000 wypłaty dostaniesz 1000 euro wypłaty, a ceny będziesz mieć praktycznie takie same jak są, tylko że będzie euro za złotówki. Aha, Także wyglądałoby to nieciekawie, jakby tak. coś takiego tutaj miało miejsce z tym, bo no, nie byłoby to śmieszne. A to miało miejsce we wszystkich krajach praktycznie. Z kim rozmawialiśmy z takich krajów, każdy nam to potwierdził. Zresztą ty te czasy pamiętasz, jak weszło euro w Holandii, sama Tak. tam byłaś. Tak. Sama widziałaś, co się Ale stało. Ty też widziałeś, Ja nie pracowałem, jak tam były Nie, guldeny, ja już ale- pracowałem, jak było euro. Tak. Ale kiedy też jest razem mnie, u mama, No tak, tak, też usiąść też i ja też pokazałem tak, no, mówiłaś, do no. ciebie. Patrz to, ten cena, bo tam było, w ten moment było pisane. No bo były na jeszcze, zielone były i- jeszcze produkty, no, które jeszcze były w guldenach napisane, takie, które tam I jeszcze na stały, euro. żeby przelicznik taki był mniej więcej, no i Ale na guldens was het nog steeds goedkoper dan na euro's. czyli na guldenach było taniej niż w euro po To prostu, znaczy, jakby się to ten miało ludzie, kupić. który miał jeszcze guldens na portfel, oni nie zapłacały na euro, nie, na No, płacili gulden. w guldenach, no, po prostu. No, także no to tak w większości krajów zrobili. Z tymi Słowakami cośmy mu rozmawiali, też mówili to samo, bo Tak. oni też euro już wprowadzili. I mówi, no to samo, mówi, dlatego przyjeżdżamy tu, bo tu jest taniej. Ej, w Węgry, w Polsce, Węgry ma forintów i tu w Polsce jest jeszcze polskie złote. No i niech tak oby zostało, na szczęście bym tak powiedział, bo jak nie, to Tak. będziemy cienko piszczeć wszyscy. Mhm. Jak nam taki przelicznik zrobimy, jak w tych innych krajach, to głowa mała. Tak jest. To wtedy dopiero będzie bieda. Także no, moi drodzy, taka przygoda, cośmy tam mieli. A, jeszcze się musieli przeprowadzać z apartamentu do apartamentu, bo mieliśmy jeden w jednym miejscu, a później nam się kończył i musieliśmy się przenieść do innego, ale to już było od początku tak ustalone, że tak będzie. Więc też było śmiesznie z tymi torbami. Przez tą windę cały czas, bo tam była w tym jednym bloku winda, bo my na 7. piętrze żeśmy byli. Tak. Trzeba było windą się tam poruszać, bo ta klatka schodowa no to nie za bardzo się nadawała, żeby tam się po niej poruszać, bo tam te schody były już mocno wytarte i tak dalej, można było pawiana wywinąć po nich i strasznie śliskie.
Tak jest. Także do windą z tymi torbami i przenosiliśmy się z jednego do drugiego, także też musieliśmy parę razy iść. Tak, ale Kaszyni miałmy plus minus 20 kilometrów robione. No, rekord to Na były stopę? 34 km, Tak. jeden dzień. 34 km żeśmy przeszli. No, to już całkiem sporo było. Muszę powiedzieć, że już moje podeszwy czułem. Nie moje nogi, nie to wszystko, ale moje podeszwy czułem. Po prostu już aż mnie parzyły spód stóp. Także no, ale to też moja wina, bo sobie wziąłem takie byle jakie tanie skarpety ze sobą, bo nie przypuszczałem, że aż tyle będę chodzić. A to był chiński produkt. No na pewno chiński, bo to dzisiaj wszystko stamtąd jest. I te skarpety po prostu 24 godzin nie wytrzymywały, one były przetarte. Nie wytrzymywały. Buty też nie wytrzymały. Ja miałem nowe buty ze sobą i też są przetarte. Jak i podeszwa, tak i boki, wszystko jest przetarte. A tam 3 tygodnie byliśmy gdzieś na Węgrzech. Przez 3 tygodnie, dzień w dzień, między 20 a 30 kilometrów było robione i buty nie wytrzymały. Do widzenia. Tak. Też przeczytałem parę komentarzy od ludzi, albo my prowadzimy do Węgier, albo do inny kraj, albo jesteśmy w domu. My jesteśmy tam w domu, gdzie nasz serce jest. Tak, ale no taka myśl się przewinęła tutaj już nam przez głowę, Tak. żeby to ewentualnie po prostu sprzedać i przenieść się na Węgry całkowicie. Taka myśl nam już przeszła przez głowę. Tak. Nawet troszeczkę się już tam poorientowaliśmy co i jak. No raczej na pewno nie do miasta, tylko tam gdzieś na bok, troszeczkę gdzieś koło miasta, na jakąś małą wioskę, gdzieś coś takiego. Także troszeczkę tam się poorientowaliśmy z tym wszystkim, ale na razie nie ma jeszcze decyzji. Po prostu na razie to tak niech sobie leży. To zależy, to znaczy to nie zapomniamy, ale również to zależy na sytuacji tu, w tym kraju, bo kiedy ta sytuacja przyjdzie tak samo jak Szwecja, Francja, Anglia, Holandia, to do 4 literki tu jest. To nie jest od mojej strony. No, my się możemy cieszyć, że teraz jest jak jest jeszcze, jeżeli chodzi o te rzeczy, bo to jest naprawdę dobrze tutaj jeszcze. Tak. Bo jak jej siostra jej mamy się boi wyjść zrobić zakupy, no to już jest grubo w Szwecji. Zobacz, są już też są dystrykty w Francji, w Paryżu, gdzie kto są tam szef? Kto jest tam Nie, szef? tam policja nie wjeżdża, bo się boją. To już jest taka stracona część miasta w ogóle. Oni tam nawet nie wjeżdżają, bo już by stamtąd nie wyjechali, jakby tam wjechali pewnie. Szwecja, policja nie wie, co oni muszą robić. Tam oni pytają żołnierzy na pomoc. Za późno to jest. No. Także no nieciekawa strona medalu akurat z tego wszystkiego. Ja rozumiem, są ludzie, którzy mają bardzo trudne życie. To ja rozumiem doskonale. Ale co jest na ten ludzie, którzy żyją na ten inny krajów, tam już lata i lata i lata, i oni nie czują tam jak w domu, bo oni cały czas mają strach przez inne ludzie, jak to jest taki życie. No. Kobiety, młode dziewczyny, młode chłopaki, które w ogóle nie są bezpieczne. To nie jest po mojej stronie. Ja wiem doskonale, co ja mówię, bo mijn broer is ook slachtoffer geworden toen hij een jaartje of 10 was van een groep anders. Bo po prostu jej brat, jak miał gdzieś koło 10 lat, został też zaatakowany przez taką grupę właśnie i po prostu no, został wykorzystany w bardzo niefajny sposób. Nie będę wchodzić dokładnie w szczegóły, co tam miało miejsce, ale to sobie już każdy może dalej namalować, co tam się stało. I to już było, no czekaj, ile on teraz ma lat? 55.
55, no to było 45 lat temu, moi drodzy. Już się tam zaczynało w Holandii 45 lat temu. A teraz to jest tam już troszeczkę tam dużo dalszy poziom. Także to już jest całkiem inna bajka. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć, bo film się chyba długi zrobił. W każdym razie, my jesteśmy w domu, cali zdrowi, kupę kilometrów na plecach zrobione, bo zrobiliśmy 20 000 kilometrów w niecałe 2 miesiące. 20 000 kilometrów. 20,000? No, 20 000 kilometrów zrobiliśmy. Wow. No, tylko to głównie po Holandii żeśmy bardzo dużo zrobili, no i później podjazd pod Budapeszt, no to też było 1400 kilometrów, ale no po Holandii bardzo dużo, bo codziennie mieliśmy wyjazd w inną stronę. Tu mieliśmy, a my na samym czubku tam na dole mieszkaliśmy przy Venlo i tu Amsterdam, tu Haga, tu znowu inna strona i tak non stop to szło, a tam bardzo szybko się jest wszędzie, uważaj mikrofon. Sorry. I tam wszędzie bardzo szybko można dojechać, bo tu jest tylko autostrady, cyk, no ale jednak dziennie 200 km w tom, z powrotem już było 400. Tak jest. Także tych kilometrów się trochę nazbierało, no. Ale co było? I ja nie wiem, co się stało, ale to jest albo Bogów robi taki żart, dzień, de dag nadat wij zijn aangekomen hier. Aha, no właśnie, jeszcze o tym mieliśmy powiedzieć. No tak, wyjeżdżając z Węgier, zauważyliśmy takie dziwne niebo. Bardzo dziwne i żałuję, że tego nie sfilmowałem. Bo to się zaczynało już przy Węgrzech, jak żeśmy wyjeżdżali. Ciągło się przez całą Słowację, aż tutaj do nas. Niebo było w takich liniach. Tak jakby ktoś, wiecie, pługiem przejechał i zaorał i to takie bryły na tym polu zostały. Tak to mniej więcej wyglądało. Każdy wie, jak wygląda zaorane pole. No może młodzi z miast nie wiedzą, jak wygląda zaorane pole, ale ja wiem, jak wygląda zaorane pole, bo ja się na wsi wychowałem. Także takie golfy, jak gdyby szły, takie fale, coś takiego po tym całym niebie. I całe niebo było takie. Myśmy wrócili 2 godziny po tym, przez to miejsce, gdzie myśmy przejeżdżali na Słowacji, było trzęsienie ziemi. Gdzie nie ma płyt tektonicznych i tak dalej. Było odczuwalne tutaj, bo ja tak w tym momencie akurat tutaj się na chwilę położyłem, żeby odsapnąć po tym wszystkim, bo auto rozpakowane i tak tylko coś co jest? Patrzę na monitoring, wszystko jest ok. A mi się po prostu dach na stodole zatrzęsnął, bo tutaj dach jest odizolowany na domu i on się nie rusza. Ale tam jest luźna blacha, bo nie ma izolacji, wszystko i ten blacha po prostu na stodole cała trzaskała. I to było słychać właśnie. Tak. Do czego dążę? To niebo miało chyba związek z tym trzęsieniem ziemi, co tam było, bo to było nienormalne. Bo na Słowacji, jak żeśmy wyjechali na taką górę, mogłeś bardzo daleko patrzeć. Bardzo daleko, w tą i w tą stronę. I te linie wszystkie szły tak. Jedna koło drugiej, jedna koło drugiej, jedna koło drugiej, jedna koło drugiej. Także nikt mi nie powie, że to było naturalne trzęsienie ziemi. Bo w to ja nie uwierzę. Po tym, co ja tam widziałem i żałuję, że tego nie nagrałem, ale nie wiem jak nagrać, bo akurat ja jechałem samochodem. A to się telefonem, jak ja jadę, nie bawię i nie nagrywam. Ze względów bezpieczeństwa. A też nie wpadło mi na myśl, żebyś ty to nagrała. Czego teraz żałuję, bo mogliśmy to nagrać. Byście zobaczyli, jaki tam był efekt. Bo to naprawdę paskudnie wyglądało. Ale również de dag nadat wij zijn aangekomen, toen waren opeens de grenzen dicht. No to nam te granice też tam są, ale to te małe przejścia pozamykane były. No też mieliśmy kontrolę oczywiście na granicy, no to jest fakt. Wjeżdżając do Polski, rzeczywiście mieliśmy kontrolę, patrzyli, czy tam nie przewozimy jakichś emigrantów w aucie. Bardzo przepraszam, ja nie chcę mieć inne ludzi w nasz samochód, tak. Gdzie obydwa, bo tu w Polsce też byłem raz do Bieszczad, tam całe na dole i tam było 2 młode ludzi,
który chciał będę do strony Krakowa. Tak, ale to wtedy mieliśmy pusty samochód, to mogliśmy ich Tak. zabrać, a teraz mieliśmy tam materac, poduszki, torby, no to gdzie ja Tak. miałem jeszcze tam kogoś upchać? Nie ma takiej opcji, Nie, bo jakby mu drzwi otworzył, to pewnie by coś wypadło, bo myśmy to tak z rana wszystko wrzucili po prostu do środka, jak na śmietnik do tego auta i żeśmy pojechali. No. no tak jest. Nawet mi się tego układać nie chciało dobrze, także no pan tylko popatrzył, widział, że auto pełne, no, dobra, jedźcie, Okej, dobra. starczy, nie? Co wy robicie na wszystkie informacje, które my już mówimy, od biegu mówione, No takie przygody po prostu, takie przemyślenia. Myślę, uważaj, używaj wasz mózg, niż zaufanie na Tak jest. Tusk. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Pa.